Witajcie bąbelki, zapraszam Was na aktualizację mojego Project Pan. Namówiliście mnie, żebym nagrywała je co miesiąc i powiem Wam, że niczego nie żałuję. Mam sporo denek, więc będzie kilka produktów na wymiankę, ale też całkiem fajny progres. Także jeżeli też prowadzicie Project Pan albo chcecie zobaczyć, jak zużywa się kosmetyki do makijażu, zapraszam do oglądania. W marcu poczyniłam, słuchajcie, 7 denek. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Nawet się nie spodziewałam, powiem Wam, aczkolwiek zużywanie szło mi bardzo spoko. 7 plus jedno akcesorium. Przy okazji pokażę Wam, że no już czas na wymianę temperówki. Ta była z Glam Shopu i była to bardzo dobra temperówka, taka na dwie wielkości. Natomiast ona mi się już tak uszczerbiła i nie temperowała mi zbyt ładnie kredek. Prawdopodobnie jest to moja wina, jak próbowałam ją wyczyścić czymś metalowym, bo ten plastikowy taki, wiecie, dynks mi się rozwalił, więc czymś tam metalowym, jakąś pensetą oczyszczałam czy coś, no to uszkodziłam te ostrze i już nie za ładnie mi się ostrzyły te kredki, więc myślę, że już czas się z nią pożegnać. Kupiłam sobie nową, więc także to jest pierwsze denko, można powiedzieć, w tym miesiącu. A co do kolorówki, tutaj naprawdę szło mi bardzo, bardzo dobrze. Jednym z pierwszych denek był korektor Han Camouflage. Tutaj udało mi się go zużyć do końca, wyciągnęłam stoper i tam w środku już praktycznie nic nie ma. Wydawało mi się, że będę go zużywała bardzo długo, ale jak doszło co do czego, jak tak sobie podświetliłam gdzieś to opakowanie, to się okazało, że tego korektora było gdzieś z tyle. Nawet nie wiem, kiedy go zużyłam, powiem szczerze, ale tam zużywanie tej resztki to była naprawdę formalność, więc mam to już za sobą. Nie przepadałam jakoś mocno za tym korektorem. Miał on całkiem fajne krycie, ale nie podobało mi się to, jak on wygląda pod okiem. Troszkę za sucho, trochę za bardzo podkreślał zmarszczki, a wiecie, że ja korektora pod okiem dużo nie nakładam, więc nie jest to wina aplikacji, raczej formuła no nie dla mnie, nie do końca mi podpasowała. Następnie zużyłam bazę rozświetlającą od Dr. Ireny Eris Silky Shine. Możecie zobaczyć, że w środku również jest puściutko. Udało mi się w miarę możliwości wygrzebać też boczki. Tutaj starałam się też samym tym, jak to się nazywa, tą rurką, powiedzmy, pompką wyciągać, ale później było mi ciężko, więc wzięłam sobie pędzelek i pędzelkiem powiem Wam, że było mi najłatwiej, powyciągałam sobie w miarę możliwości wszystko, przełożyłam do innego opakowania, bo tak było mi ciężko już go wyciągać, a za każdym razem też brudzić ten pędzel, nie było to zbyt przyjemne, więc wyciągnęłam sobie resztkę do słoiczka i ze słoiczka zużywałam. Udało mi się zużyć calutką. Jest to świetna baza, mam ją bodajże w zapasie i na pewno do niej wrócę, bo uwielbiam ją przy pracy właśnie z dekoltem, do pracy z cerą dojrzałą, jako taki produkt profesjonalny, ale na mnie też bardzo przyjemny. Uwielbiałam też używać jako taki mokry rozświetlacz. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo przyjemnie mi się go zużywało. Następnie zużyłam maskarę Lancome Hypnose Drama. Mówiłam Wam, że to jest jedna z moich ulubionych luksusowych maskar, aczkolwiek teraz zamieniłam ją na inną i chyba tamtą wolę jednak bardziej. Ta bardzo fajnie pogrubia, zagęszcza rzęsy, natomiast ta szczoteczka jest taka specyficzna. Trzeba ją dobrze ułożyć, dobrze wyczuć, bo gdyby nie ta szczoteczka, to byłaby to maskara idealna, jeżeli chodzi o formułę, więc mi bardzo odpowiadała, była bardzo spoko. Jestem zadowolona. Czy kupię ponownie? Wiecie, ja akurat maskary wolę kupować trochę tańsze, ale kto wie, chyba wolałabym to jednak tą, którą zużywam teraz. Następny produkt, który zużyłam, to w ogóle jaki brudny, chyba od mgiełki, wiecie, utrwalający, jak to czasami sobie pryskam tak tą mgiełką utrwalającą, to potem ona tak osadza się na tych kosmetykach i są takie trochę brudne. W każdym razie następnym kosmetykiem był puder od Dr. Ireny Eris. Tutaj możecie zobaczyć sobie, że jest już zużyte wszystko. Od tej kreski, którą zrobiłam na początku marca, tutaj zużyłam bardzo szybko. Myślałam, że będę zużywała dłużej. Mówiłam Wam, że będzie to z miesiąc, półtora. To było pół miesiąca, aż zużyłam, bo wróciła mi faza na ładną, matową cerę. No i w ten oto sposób udało mi się zużyć cały puder. Ze 2-3 razy użyłam też jako suchy szampon, czasami tak się ratuje, jak mam gdzieś tam na przykład na skroniach jakieś takie troszkę nieświeże włosy, ale generalnie zużywałam jako puder. Bardzo fajny puder, to jest ten Loose Powder Translucent, czyli taki utrwalający, lekko matujący, bardzo, bardzo dobry puder. W ogóle pudry od Ireny są
Wszystkie są cudowne i ten też był bardzo, bardzo dobry. Następnie zużyłam kredeczkę do brwi. No słuchajcie, te kredeczki to mi po prostu idą, wchodzą jak ponczusie. Coś pięknego. Zobaczcie, że tutaj no już nic nie jestem w stanie wykręcić. Kredka jest zużyta do końca i tą też bardzo mi się przyjemnie zużywało, tak samo jak poprzedni odcinek, bo na początku zużywałam 0,3, teraz zużyłam 0,2 i powiem Wam, że i jedna i druga mi bardzo pasowała, więc obie są fantastyczne. Zużywa się fajnie, szybko, sprawnie, bardzo fajny produkt. A ważność 24 miesiące od otwarcia, więc nawet jak ktoś potrzebuje okazjonalnie, to i tak uważam, że fajnie, bo ta data ważności jest taka, wiecie, przyjazna. Następnie to bardzo świeże denko, bo w zasadzie dzisiaj stwierdziłam, że już niewiele z tego produktu wycisnę. Jest to w końcu ta maskara do brwi od dr Ireny Eris w odcieniu Blond. Tą maskarą ja sobie układałam włoski, przyciemniałam, utrwalałam. Natomiast tego produktu już jest na tyle mało, że wyczesywałam je po 2, po 3 razy, tak wiecie, wyczesałam, poczekałam aż trochę wystygnie, dokładałam znowu, czekałam aż wystygnie i uzupełniałam brwi. Więc już trzeba było się nią trochę bawić, żeby faktycznie te brwi uczesać, utrwalić. Ona fakt ten kolorek lekki na włoskach dawała, ale żeby je utrwalić, no to właśnie trzeba było trochę się tam namachać, więc stwierdziłam, że to już jest jej koniec, więc mamy zużytą maskarę do brwi. Bardzo się cieszę, bardzo fajny produkt. Ja wolę swoje brwi układać jednak tak bardziej w stylu jak na mydełko, więc ta maskara nie dawała mi aż takiego wyczesanego efektu, ale bardzo lubiłam ją na przykład stosować na klientkach. Nie tą konkretną, ale generalnie też bardzo fajny produkt do kufra. Jak ktoś potrzebuje tylko leciutko przyciemnić włoski bez mocnego wypełniania, to jest fajny produkt. No i tutaj takie przypomnienie, bo chyba zużyłam to. Tak? Dobrze mówię? Kurczę, już mi się, wiecie co, czasem mi myli. Chyba pokazywałam Wam w ubiegłym miesiącu to denko, bo udało mi się je poczynić, ale na początku miesiąca i już Wam się pochwaliłam. Chyba. Ojeju, albo to było z inną konturówką. Nieważne. A nie, chyba nie. Chyba jednak tak nie było. W każdym razie zużyłam konturówkę Brudny Róż. Nie pamiętam, czy już Wam o niej mówiłam, czy nie. I don't know. Zużyłam konturówkę Brudny Róż z Glam Shopu. Ta nakrętka jest większa od tej konturówki. Bardzo fajna konturówka. Lubię takie odcienie. Właśnie taki brudny, neutralny róż. Na co dzień jest po prostu idealna, więc no, zużywało mi się bardzo sprawnie. Ja lubię używać konturówek praktycznie przy każdym makijażu. Często wypełniam nią też całe usta, więc zużywanie konturówek idzie mi bardzo dobrze. No i właśnie tę również bardzo dobrze mi się zużywało. Także to są moje denka. Uważam, że jak na dany miesiąc bardzo fajnie, szczególnie, że w ubiegłym było ich całkiem niedużo, ale czułam, że ten miesiąc będzie taki mocniejszy trochę, więc przechodzimy teraz do aktualizacji moich denek. Nie denek, kosmetyków, zużywania. Ach, no i jeszcze do denek możemy zaliczyć ten błyszczyk DIY. Ja go tak nie denkowałam tak formalnie, bo to nie był pełny błyszczyk i to była produkcja moja własna. Miałam po prostu trochę do zużycia i ją zużywałam bardzo organicznie, bardzo lubiłam sięgać i do upiększania, i do nawilżania ust. To była mieszanka błyszczyków z NYX-a i cienia z paletki naturalnie różowa i nie wiem, czy nie zrobię sobie również takiego samego. W każdym razie będę chciała nagrywać filmik o takich błyszczykach DIY, więc zrobię razem z Wami. W każdym razie to również jest, można powiedzieć, takie, no takie powiedzmy półdenko. No i przechodzimy do aktualizacji. Zacznijmy sobie może od podkładu. Tutaj możecie zobaczyć podkład Han Match Me. Jego zużycie prezentuje się aktualnie tak. Nawet powiedziałabym, że chyba jest go jeszcze mniej, bo jak go wyciskam, to on już jest tak, wiecie, tak na denku, ale też nie chcę tak z całej siły tutaj wyciskać, no bo jeszcze tam trochę powietrza w środku ułatwia mi wypychanie produktu. W każdym razie zużycie jest takie bardzo, powiedziałabym, systematyczne, tak ładnie, równomiernie mi schodzi, ale już czuję, że ta formuła się trochę zmieniła. On tutaj nie ma na opakowaniu napisane jakie zużycie, ile miesięcy od otwarcia. Wydaje mi się, że takie to zwykle mają 6 miesięcy. W każdym razie ja już czuję, jakby on się troszeczkę zmienił. On nie jest przeterminowany, ale myślę, że jego PAO już minęło o jakieś kilka miesięcy. I ja, tak jak na początku bardzo lubiłam ten podkład, tak już odczuwam, że on
nie do końca tak się fajnie wkleja w moją buzię, jakoś tak szybciej się ciastkuje, potrafi właśnie tak ciastkowo trochę wyglądać i dzisiaj może tak w kamerze z tej odległości nie widać, ale właśnie dzisiaj jakoś tak nieładnie mi leżą na cerze, jakoś tam go, wiecie, doklepałam, coś tam zrobiłam, było ok, ale zużyję go bez problemu, ale już czuję, że po prostu, że to jest jego czas. Także cieszę się, że się kończy. Myślę, że w tym miesiącu na pewno powinnam go zużyć. Na pewno w pierwszej połowie miesiąca już się z nim pożegnam. Mgiełka. I tutaj też widzimy całkiem ładny progres. Tutaj pytaliście się mnie, jak rozpoznaję, ile tutaj tego produktu jest. Ja, słuchajcie, sobie to wyciągam, bo to da się to tak podważyć, wyciągnąć i wtedy z góry patrzę, widzę wtedy, gdzie jest jasno, gdzie jest ciemno i łatwiej jest mi zaznaczyć po prostu tą kreskę. No i zużycie jest całkiem ok. Ta mgiełka jest spoko, ale powiem Wam, że to opakowanie, w ogóle ta formuła jest taka, no faktycznie utrwalająca, mocno jakby lepiąca, więc jak się Wam nasypie na ubranie, albo na stolik, albo na jakiś kosmetyk, no to trzeba go po prostu wyczyścić. I samo to opakowanie jest takie trochę mech, muszę już je wyczyścić, bo jest trochę obleśne, po prostu jest takie oblepione i nieprzyjemnie się po prostu go trzyma w rękach, ale sama mgiełka funkcjonalnie działa fantastycznie. Przechodzimy dalej. Bronzer. Zobaczcie, moi drodzy, jak wygląda progres mojego bronzera. Myślę, że jestem już tak w połowie drogi, bo moim celem jest ta kreska i zużycie do połowy. No i myślę, że już jestem nawet może trochę powyżej połowy. W każdym razie zbliżam się. No jak to pomyślę, że kurczę, 3 miesiące pełne używania i jestem w połowie, czyli pół roku będę zużywała tyle, czyli rok bym zużywała wszystko. Nie napawa mnie to optymizmem wcale, ale no na razie mam cel, na razie staram się zużywać. Też używałam w ubiegłym miesiącu trochę innych produktów, chciałam tak, wiecie, troszeczkę odpocząć, poużywać sobie innych odcieni i tak dalej, ale progres jest, jestem zadowolona. Idzie mi całkiem przyjemnie, formułę uwielbiam, więc nie męczę się z nią wcale, tylko po prostu psychicznie się męczę, że tak powoli mi idzie. Natomiast bardzo fajnie idzie mi, jak już mówimy o takich celach, szminka z YSL, ponieważ, moi drodzy, ona prezentuje się już w ten sposób i tutaj dosłownie zostało mi centymetr, pół centymetra produktu do zużycia. Nawet ciężko mi było już to zaznaczyć na tej karteczce, gdzie zaznaczam sobie progres, bo już jest za blisko po prostu ta kreska, ale myślę, że w tym miesiącu uda mi się osiągnąć ten cel. Jak przybliżę Wam tą szminkę, to może będziecie widzieli taką kreskę. Sobie też zrobiłam na formule takie wgłębienie, taką kreskę, żebym wiedziała mniej więcej, dokąd mam ten cel, więc może widzicie, że ona jest bardzo, bardzo bliziutko. Także w tym miesiącu myślę, że pożegnam się również z tą szminką. Także mega, mega fajnie. Zużywałam głównie na policzki, no i jak ten produkt zużyję do swojego celu, to myślę, że ruszę też intensywniej wtedy z tym sztyftem z Berry M, który też wrzuciłam do denka i zużywam na razie tylko ten górny koreczek, ten górny odcień. On się całkiem fajnie wypłaszcza, aczkolwiek nie używam bardzo często, no bo właśnie koncentruję się na szmince, ale raz na jakiś czas, jak mi się nie chce bawić z tą szminką, no to właśnie sięgam po to i szczególnie, że można go też nakładać na usta, bo to jest do ust i policzków. Zużycie, wiecie, ruszy w tym miesiącu, myślę, że intensywniej. Brak efektów, jeżeli chodzi o tą bazę i kurczę, mam jakiegoś włoska. Mały progres, małe zużycie w tym miesiącu. Nie miałam takiej fazy na używanie tego konkretnego produktu, tego koloru. Chciało mi się innych makijaży, więc tak, jeżeli chodzi o produkty do oczu, to miałam taki lekki kryzys, nawet nie lekki, ale nie chciało mi się. Chciałam coś kreatywnego, chciałam poużywać sobie nowości, staroci z moich zbiorów. Nie chciało mi się jakoś mocno zużywać i cały czas koncentrować na tych konkretnych kolorach, które mam w Project Pan i w kółko te makijaże w takich samych kolorach, więc trochę sobie odpuściłam w tym miesiącu. Użyłam kilka razy. Dzisiaj też jako baza pod moje cieniowanie. Produkt jest super, ale myślę, że zużywanie jeszcze mi trochę zejdzie niestety. Natomiast całkiem fajne zużycie można zobaczyć w tym produkcie. Też dlatego, że ta formuła jest już bardzo sucha i ja ją muszę mieszać z różnymi produktami i żeby ta konsystencja wyszła taka jak trzeba, to czasami trzeba dołożyć, odjąć i tak dalej. No i przez to, że jest takie już dosyć suche i sypkie,
też nie da się tak do końca ładnie kontrolować tego produktu, ale no nie żałuję, wolę zużywać w ten sposób, niż żeby się zmarnowało całkowicie. Zobaczcie, że zużycie jest już naprawdę fajne. Myślę, że została mi taka 1/3 tego opakowania. Natomiast tak jak mówię, ja go mieszam z innym cieniem w płynie w podobnym kolorze, mieszam go z płynem Duraline, żeby zrobić taki, wiecie, indywidualny po prostu kolor i jakoś to jeszcze zużyć. Uważam, że jeszcze warto się trochę pomęczyć, jeszcze daje radę, ale produkt jest suchy i już się ciężko formułowo go zużywa, więc chciałabym po prostu jak najwięcej, może w tym miesiącu właśnie przycisnę, żeby po prostu zmarnowało się go jak najmniej albo w ogóle. Jeszcze rozświetlacz z produktów do twarzy, bo tak staram się iść mniej więcej po kolei. Rozświetlacz. Tutaj możecie zobaczyć, że zaznaczyłam sobie kreseczkę i drugą kreseczkę pod tamtą kreseczką. To zużycie, ja używam go bardzo regularnie i bardzo lubię ten produkt, ale jednak widocznie rozświetlacz nie idzie aż tak intensywnie, więc widzimy, że to zużycie nie jest jakieś bardzo spektakularne, a coś tam idzie. Coś tam powolutku idzie, właśnie się podziwiam, jak on się pięknie mieni na policzku. Fajny produkt, myślę, że właśnie wiosną, latem też będzie wjeżdżał trochę bardziej na dekolt, na szyję i wtedy będzie troszkę szybciej się zużywał, bo używam bardzo regularnie, a jak widzimy ten progres nie jest wielki, ale jest, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Baza pod cienie. Tutaj też już bardziej spłaszczyć cienie dla tego opakowania, więc nie widać za bardzo jak progresuje, no ale używam praktycznie przy każdym makijażu. Już to opakowanie tak wygląda trochę brzydko, już zaczyna pękać tutaj od tego zgniatania i wyciskania ta folijka taka, wiecie, no to opakowanie po prostu, więc już tak wygląda trochę obleśnie, więc fajnie by było zużyć, ale nie ma to tutaj na siłę zużywać, no bo im więcej bazy użyjemy, tym mniej trwały makijaż będzie, paradoksalnie. Następnie kredki, to zacznijmy od tej zielonej, też w ogóle nie mam na nią ochoty, już powiem wam szczerze. Ale jak zobaczycie tutaj na podglądzie, na zdjęciach porównawczych, to zużycie jest naprawdę bardzo spoko moim zdaniem. Niby już mi się nie chce jej używać, ale wciąż jej używam, aczkolwiek to zużycie też ma związek z tym, że ta temperówka mi się popsuła i kilka razy czasami jest tak, że temperujecie i ten gryfik, który jest już taki idealnie ostry, zostaje w środku i trzeba od początku temperować, więc tak mi się zdarzyło przy tej konturówce, pewnie dlatego takie ładne mam zużycie, bo używam tylko gdzieś tam na linii wodnej albo gdzieś tam między rzęsami. No tutaj niestety nie wróżę zbyt szybkiego zużycia, chyba że po prostu przycisnę z nią i zrobię kilka, wiecie, jakichś takich intensywniejszych makijaży. Zobaczymy. Na razie nie mam na nią ochoty już trochę, no tak jak w ubiegłym roku. Marzec to był taki moment, że trochę mi zbrzydły, szczególnie produkty do oczu. I w tym miesiącu niestety też tak jest. Ale konturówka do ust idzie mi całkiem dobrze. Jest to Hean 515. Bardzo lubię tą konturówkę. Pamiętajcie, że obawiałam się, że może być trochę za ciemna na co dzień, ale absolutnie nie. Można ją użyć w niedużej ilości, w sensie tak delikatnie obrysowywać i jest piękny, taki brudny, brązowo-różowy odcień, idealny do każdego makijażu niemalże, ale można też nałożyć na całe usta, wtedy trochę większej ilości i kolor jest taki intensywniejszy. Fajnie wtedy mamy akcent na usta, więc bardzo przyjemnie mi się jej używa i do lekkich makijaży na co dzień i do takich intensywniejszych właśnie jak akcent na usta, to wystarczy nałożyć jej trochę więcej i jest super. No i zostały mi jeszcze paletki cieni. Pokażę wam najpierw Caramel Suit Nude. Mamy delikatny progres. Zobaczcie, że tak prezentuje się tutaj oczko, albo jak moja widzka Basia mówi, pępek. Bardzo mi się podoba to określenie. Więc tutaj widzimy piękny pępek, który trochę się powiększył w porównaniu do ubiegłego miesiąca, aczkolwiek w stosunku do tego, ile używam tego cienia, to mam wrażenie, że bardzo powoli idzie poszerzanie się tego pępka. Mam wrażenie, że ta formuła jest na tyle taka specyficzna, taka trochę sucha, że nie rozszerza się aż tak bardzo szybko, jakbym chciała i jakbym się spodziewała po tym, jak często używam tego produktu. No ale słuchajcie, idzie no. Pępek się powiększa, jak używam palcem, to praktycznie w ogóle się nie powiększa, a dopiero jak pędzelkiem trochę, to wtedy bardziej. Wtedy się dłubię w tym środeczku i trochę lepiej widać. Więc tak wiecie, trochę paluchem nakładam, trochę pędzlem, żeby chociaż ten progres był widoczny. Nie jest jakiś rewelacyjny cień w stosunku do innych, jakie lubię formuły, to ta jest taka dosyć sucha jak na błyszczącą, więc mieszałam sobie ostatnio z rozświetlaczem, że nakładam najpierw trochę tego, a potem rozświetlacza na to i miałam taką właśnie bardzo ładną taflę, której bym się spodziewała i oczekiwała po takim cieniu. No i naturalnie różowa.
ten cień. Tu widzicie leciutkie takie okruszynki, bo dzisiaj właśnie chciałam pędzelkiem sobie dołożyć w jednym miejscu i tym pędzelkiem delikatnie rozkruszyłam. To już jest niestety kilka razy sprasowywany cień, więc on będzie się kruszył, ale zużycie, jak widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Dużo się tutaj błyszczy. O! Używam i na oczy, i na policzki jako toper, no i właśnie do takich rzeczy jak błyszczyk DIY. Może właśnie te okruszynki sobie wykorzystam do tego. W każdym razie progres jest naprawdę bardzo, bardzo widoczny, przyjemny, sympatyczny i może właśnie przycisnę sobie w tym miesiącu, żeby ten cień zużyć, chociaż miesiąc to mi się wydaje, że dużo. Mało, żeby cały zużyć, ale zbliżam się ku końcowi. I to wszystko, jeżeli chodzi o progres i aktualizację, więc musimy dorzucić jeszcze do projektu kilka nowych produktów, więc przechodzimy do nowości w projekcie. Staram się mniej więcej dokładać takie produkty, jakie zużyłam, żeby ilość tych zużywanych produktów była podobna, aczkolwiek w tym miesiącu myślę, że będzie tych produktów trochę mniej. W każdym razie zużyłam puder, więc zastępuję go pudrem Bingo z Glam Shopu. Jest to aktualnie najstarszy puder z mojej kolekcji, więc wolałabym go zużyć, zanim się przeterminuje. I jak go sobie tak poodbijałam i podświetliłam, to mam go mniej więcej do połowy. Także odtąd startujemy i zużywamy w tym miesiącu i w kolejnych puder Bingo, czyli taki puder wygładzający, utrwalająco, matujący. Także myślę, że będzie idealny dla mojej cery, nie będę się z nim męczyć. Konturówkę mam, korektor. Zamiast hen wrzucam Stars from the Stars, czyli ten korektor w pędzelku, który bardzo, bardzo lubię. I tutaj zobaczcie, że zrobiłam sobie taką małą kreseczkę, bo okazało się, że jak sobie tak dobrze podświetliłam, to widać w opakowaniu ten system podnoszący przy wykręcaniu i widać mniej więcej, dokąd jest produkt, więc tak sobie mniej więcej zaznaczyłam, możecie tutaj się przyjrzeć, więc myślę, że w ten sposób będzie nam też łatwiej i przyjemniej obserwować progres, także mam więcej niż połowę do zużycia, niemniej bardzo przyjemny, więc będzie mi się go przyjemnie zużywało. Zużyłam Lancome Hypnose Drama i przerzucam się na Lancome Hypnose i właśnie o tej maskarze mówiłam, że chyba jednak ta jest moją ulubioną, uwielbiam jej pogrubiające właściwości, jej trwałość i szczoteczkę bardzo, bardzo wygodną, taką syntetyczną, ale z króciutkimi włoskami i naprawdę bardzo fajnie łapie i upuszystnia rzęsy, więc w tym miesiącu przerzucam się na Lancome Hypnose. Zamiast kredki tym razem chciałabym poużywać sobie pisaka i będę zużywała pisak Lift and Snatch, czyli taki do rysowania pojedynczych włosków. Myślę, że będzie fajnie go zużyć, bo on ma 6 miesięcy PAO, dlatego nie chciałabym, żeby się zepsuł, więc zużyję sobie go i dla odmiany zamiast właśnie kredki będzie pisaczek, będzie fajnie i oryginalnie. No i właśnie skoro zużyłam maskarę, to myślę, że wezmę sobie tym razem mydełko. I wybrałam sobie Glam Shop Laminator do brwi, tak żebym mogła sobie też w inny sposób trochę te włoski brwi stylizować, żeby nie było cały czas tak samo, więc tym razem pisaczek i mydełko. Myślę, że może być z tego naprawdę fajna brewka. I myślę, że w tym miesiącu to będzie tyle. Powinno być produktu 20, będzie 18, ale też nie chcę się forsować tutaj do zużywania na siłę. Zużyłam jeszcze bazę, ale nie mam żadnej bazy, którą chciałabym zużywać aktualnie. Mam jedną nową, jedną taką w kufrze i to wszystko, więc nie mam tutaj potrzeby zużywania tak, żeby na przykład nic mi się nie zepsuło. Dlatego bazę sobie odpuszczam. No i jeżeli chodzi o błyszczyk, to na pewno zrobię sobie taki świeżą dozę, świeżą dawkę i też będę zużywała, ale wiecie, to jest takie trochę udawane, że jest to w projekcie, po prostu to jest takie do codziennego użytku mojego. Więc myślę, żeby właśnie pielęgnować zdroworozsądkowość, zostawię sobie liczbę 18 produktów, także tak prezentuje się moja aktualizacja. Koniecznie napiszcie, jak Wam idzie zużywanie i zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Jest nas ponad 800 osób w Project Pen Polska. Zostawiam Wam link na dole, zaglądajcie koniecznie, bo jest to najbardziej motywująca grupa, jaka istnieje na Facebooku. Zapraszam Was serdecznie. Jeżeli lubicie aktualizacje, zostawcie mi kciuka wsparcia i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa.